Witam o poranku. Dlaczego rośnie złoto? Złoto, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Bez względu na to, jaka jest sytuacja rynkowa, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja, wszystkie inne kryzysy i wydarzenia, których teraz nie można przewidzieć. Zaczynamy. Dlaczego rośnie złoto? Złoto, co dalej? Wczorajsza sesja przyniosła nam już dynamiczne wybicie ceny złota nad poziom $2000. I patrząc na wykresy, można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że czeka nas atak na maksima wszechczasów i także duże prawdopodobieństwo wybicia nad te poziomy i utworzenia nowych historycznych maksimów wszechczasów. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje nam długoterminową perspektywę ceny złota, która nam mówi, że po przekroczeniu maksimów w okolicach $2065 następne opory są w okolicach $2130, ale patrząc na analizę międzyrynkową, na powiązania między złotem a różnymi wydarzeniami makroekonomicznymi, na obawy, na to, co się może dziać na korelacjach międzyrynkowych, no łatwo zrozumieć, że jest także ogromne prawdopodobieństwo, że nie zakończyłoby się ten impuls wzrostowy na poziomach w okolicach $2130. Jaka była przyczyna, co stoi za tym ruchem na złocie? Za chwilę Państwu powiem, jaka jest moja interpretacja. Natomiast moim zdaniem wyjście nad poziom $2000 oznacza także wyjście na psychologiczny poziom, który ma ogromne znaczenie i teraz każdy dzień, każda godzina utrzymywania się ceny złota nad tym poziomem będzie zachęcała do tego, żeby naprawdę cena złota ruszyła ku nowym maksimum wszechczasów i zaczęła generować sygnały niepokoju na całym świecie, ponieważ ten niepokój moim zdaniem jest szczególnie tutaj istotny i rynek się obawia tego, co się może wkrótce wydarzyć nie tylko na rynkach finansowych, ale także w geopolityce, w zjawiskach makroekonomicznych typu inflacja. No i część inwestorów myślę, że traktuje złoto cały czas jako zabezpieczenie na wypadek konfliktów zbrojnych, na wypadek inflacji, na wypadek różnego rodzaju tych wydarzeń, których teraz trudno przewidzieć. Krótkoterminowa perspektywa nam pokazuje, że ewidentnie cena złota wyszła górą z formacji przypominającej trójkąt. Zwykle taka formacja powiewa w połowie flagi, w połowie dynamiki ruchu, taka formacja flagi i formacja, która zachęca do tendencji wzrostowych. W tym wypadku mogłaby nam sygnalizować ruch nawet w okolicy $2300. Dlatego też kolejne godziny będą takie szczególnie istotne. A co według mnie wywołało taki dynamiczny impuls na złocie? Dlaczego złoto rośnie i złoto co dalej? Moim zdaniem przyczyna tego to informacja, która równolegle pojawiła się z impulsem wzrostowym o tym, że Rosja zareagowała na wstąpienie Finlandii do NATO i uważa, że zdecydowanie wzrosło ryzyka eskalacji konfliktu zbrojnego do III wojny światowej. Natomiast zdecydowana większość uczestników rynku uważa, że to dane makroekonomiczne około godziny 16 ze Stanów Zjednoczonych wybiły cenę złota. Natomiast moim zdaniem zachowanie innych aktywów, jak na przykład obligacji czy amerykańskiego dolara, sygnalizuje nam właśnie, że te informacje z Rosji o tym, że Rosja grozi III wojną światową, doprowadziły do dynamicznego wzrostu ceny złota, spadków rentowności amerykańskich obligacji, przeceny amerykańskiego dolara i spadków indeksów giełdowych. I dlatego też nie podzielam opinii, że to dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych doprowadziły do impulsu na złoto i do pretekstu, który tłumaczy ten impuls i odpowiada na pytanie, dlaczego złoto rośnie. Ale oczywiście to, że cena złota wybija się na poziom $2000, powinno także implikować inne zachowania na innych klas aktywów. I teraz prześledźmy, jakie są szczególnie ważne i mocne powiązania, korelacje
ceny złota. W pierwszej kolejności waluty surowcowe, w tym wypadku reprezentowane przez australijską walutę. Korelacja jest silnie dodatnia, więc jeżeli cena złota będzie utrzymywać się na tych poziomach i inne metale szlachetne pójdą także w górę, to spodziewajmy się presji na waluty surowcowe, Australię, Nową Zelandię, południowoafrykański rand. Być może będziemy świadkami także umocnienia Nowej Zelandii, nawet meksykańskiego pesa oraz oczywiście kanadyjskiej waluty. Kolejna mocna korelacja złota z euro-dolarem jest także wyraźnie dodatnia. Oznacza to, że jeżeli cena złota rośnie, to jest także bardzo duże prawdopodobieństwo, że euro-dolar pójdzie w górę, czyli mówiąc innymi słowami, amerykański dolar zacznie się osłabiać. I jeżeli faktycznie interpretacja tego zjawiska wybicia jest geopolityczna, czyli Rosja straszy trzecią wojną światową, która ma na celu zdjęcie dominacji Ameryki nad całym światem, to w takiej sytuacji presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi może nawet narastać w przypadku utrzymywania się ceny złota nad poziomem $2000. I myślę, że to jest główny powód. Następne powiązanie między złotem a srebrem. Tu widzimy gigantycznie silną korelację. I nie dziwmy się, że cena srebra mocno rośnie, o czym będzie za chwilę. Następna korelacja to jest między indeksem giełdowym Standard & Poor a ceną złota i jak widzimy w ostatnich miesiącach stała się ona już ujemna. Natomiast nie ma jakiegoś jednoznacznego powiązania. Natomiast na chwilę obecną, jeżeli cena złota rośnie, to spadają indeksy giełdowe. Dlatego też wczoraj przeżyliśmy sesję spadkową na Wall Street i wniosek jest taki, że jeżeli będziemy świadkami następnych sesji wzrostowych na cenie złota, to prawdopodobnie będziemy świadkami także presji przeciwko ryzyku na indeksach giełdowych. Mogą one spadać. Natomiast jak widzimy, nie ma jakiegoś ścisłego powiązania. Czasami korelacja jest dodatnia, czasami jest ujemna. Na chwilę obecną ten strach jednak tutaj dominuje. Następna korelacja, na którą warto zwrócić uwagę i która widoczna jest i ewidentnie jest dominująca, to jest ujemna korelacja złota z rentownościami amerykańskich obligacji. A to oznacza, że jeżeli cena złota będzie się utrzymywać nad poziomem $2000, to wystąpi presja na to, żeby kupować amerykańskie obligacje, czyli żeby rentowności spadały. I to powiązanie jest bardzo ścisłe i naturalne. Dlaczego złoto rośnie? To wiemy, natomiast jeżeli amerykańskie obligacje są kupowane, to rynek albo się czegoś boi i powoduje to spadek atrakcyjności amerykańskich obligacji. Te rentowności są coraz niższe, natomiast inwestorzy ich w takiej sytuacji, inwestorzy, którzy próbują wykorzystywać instrumenty do zabezpieczenia się przed wydarzeniami, które niosą ryzyko, zwłaszcza te geopolityczne, to w sytuacji, kiedy rentowności są coraz mniej atrakcyjne, cena złota rośnie, ponieważ obligacje płacą wtedy coraz mniej odsetek. Zobaczymy, czy ta korelacja dobrze nam wskaże, co się dalej będzie działo na rentownościach amerykańskich obligacji, ponieważ wiemy także, że im bardziej rentowności będą spadać, tym większa będzie atrakcyjność inwestowania na rynku akcyjnym. Dlatego też jestem ciekawy, co się wydarzy i dlatego też moja interpretacja wczorajszych wydarzeń na indeksach giełdowych, które spadły, równolegle na rentownościach obligacji, które spadły, jest taka, że rynek przestraszył się właśnie geopolityki, tych pomruków ze strony Rosji, a nie zareagował na dane makroekonomiczne, które wczoraj o 16 godzinie się pojawiały. Kolejna bardzo silna korelacja między złotem a jenem japońskim i także to obserwujemy na własnych oczach. Jest ona historycznie silna, ujemna, a to oznacza, że jeżeli cena złota będzie się utrzymywała nad poziomem $2000, to jest ogromnie prawdopodobne, że wszystkie pary związane z jenem, a w tym wypadku dolar-jen, będą spadać. I ta korelacja jest naprawdę bardzo silna, więc im dłużej będą trwały wzrosty ceny złota, tym bardziej powinniśmy nastawić się na spadki kursu dolar do jena. I kolejna ciekawa korelacja między złotem a parą dolar do złotego, czyli na polskich aktywach, na polskim złotym. I tutaj zdecydowanie dominuje ujemna korelacja. Wniosek jest taki, że utrzymywanie nad poziomem $2000 na cenie złota będzie sprzyjało polskim aktywom.
będzie sprzyjało umocnieniu krajowej waluty, presji na polskie obligacje, a także inwestowaniu na rynku polskich akcji. Ale przede wszystkim będzie to sprzyjało umocnieniu krajowej waluty i takie powiązanie powinniśmy wkrótce obserwować. Dlatego też złoto, dlaczego rośnie? Moim zdaniem jest to efekt sygnałów geopolitycznych i złoto co dalej? Moim zdaniem jest coraz większe prawdopodobieństwo, że ta fala wzrostowa, która wcześniej była obserwowana w ostatnich tygodniach, właśnie teraz się rozpoczyna w kolejnej swojej odsłonie i będziemy świadkami dalszych wzrostów i rośnie prawdopodobieństwo skutecznego ataku na maksima wszechczasów, ale poziom psychologiczny $2000 cały czas będzie funkcjonował. Do tego każdy spadek poniżej $2000 przez inwestorów także będzie interpretowany, że złoto tworzy swoje kolejne ekstremum. Dlatego też jeżeli popyt na ryzyko chce naprawdę utrzymać wybicie, chce kontynuować tendencję wzrostową, to musi się utrzymać na tym psychologicznym poziomem. Dlatego też jest on ogromnie ważny i przed nami fascynujące, niezwykle emocjonujące sesje na cenie złota. Powiedziałem o korelacji między złotem a srebrem. Złoto przebija swoją dwuletnią linię trendu spadkowego, dlatego też srebro w tej sytuacji ma ochotę na to, żeby zwiedzić ostatnie maksima, opory, które były ustanowione wiele miesięcy, wiele nawet lat temu. Jest duże prawdopodobieństwo, że i tutaj w długim terminie szykuje się atak na maksima, które były ustanowione w 2020 roku. Presję przeciwko ryzyku i ryzyko geopolityczne także obrazuje moim zdaniem cena srebra, cena miedzi, która spada, ale w tym wypadku, jeżeli ten impuls ma mieć faktycznie kontynuację, to powinniśmy spaść także poniżej $8650. Natomiast ropa naftowa rosnąc też moim zdaniem zdradza, że faktyczną i dobrą interpretacją jest interpretacja geopolityczna zachowań cen surowców, zwłaszcza ceny złota, a nie to, że mieliśmy do czynienia wczoraj tylko z reakcją na dane makroekonomiczne o godzinie 16. A dzisiaj czeka nas piękna sesja pod względem danych makroekonomicznych. Będziemy dyskontować wstępne dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:15, a o godzinie 16 wskaźnik ISM dla sektora usługowego. I moim zdaniem rynek może się na tych danych koncentrować, jeżeli będą rozbieżne względem prognoz. Euro-dolar atakuje swoje opory i jesteśmy już o krok od testu poziomu 1,10. Natomiast przypominam na wykresie ten 3-miesięczny kanał spadkowy, który teraz jest właśnie testowany na swojej górnej krawędzi. Dlatego też każdy zwrot na amerykańskim dolarze może być interpretowany jako zakończenie tendencji wzrostowej euro-dolara, która trwa już od miesiąca. Natomiast sytuacja także w tym wypadku jest binarna i rośnie moim zdaniem prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami osłabienia amerykańskiego dolara i ataku na tym psychologicznym poziomie 1,10 z dużą szansą na to, że będzie on pokonany. I oczywiście jeżeli dojdzie do wybicia euro-dolara i utworzenia następnych nowych maksimów tendencji wzrostowej, to będzie to skutkowało innymi ruchami na innych klasach aktywów, które są powiązane z amerykańskim dolarem. Myślę tu przede wszystkim o rynkach emerging markets, dlatego też odporność warszawskiej giełdy papierów wartościowych powinna być coraz większa, a presja na polskie aktywa powinna także wystąpić, jeżeli euro-dolar utrzyma albo będzie kontynuować tendencje wzrostowe. Patrzymy na zachowanie amerykańskich obligacji, ponieważ tutaj także dzieje się niezwykle dużo. Każdy spadek poniżej tych poziomów, które są teraz obserwowane, będzie oznaczał powstanie formacji szczytowej na rentowności. Będzie oznaczał także, że amerykańskie obligacje dyskontują zmianę polityki Fedu na bardziej gołębią, na pivot Fedu. Dlatego też zobaczymy, jakie będą konsekwencje na samym początku nowego kwartału na rynku obligacji i czy rynek będzie w ogóle się zajmował danymi makroekonomicznymi, które teraz będą spływały. Z decyzji banków centralnych poznaliśmy w nocy decyzję w Nowej Zelandii. Była ona lekko zaskakująca, ponieważ mało kto się spodziewał, że stopy procentowe wzrosną do poziomu 5,25, stąd też presja i duża zmienność na parach związanych z Nową Zelandią, a indeksy giełdowe wczoraj pomimo spadków utrzymały się nad poziomem w okolicach 4100 punktów, dlatego też myślę, że ta korekta może wkrótce się zakończyć, jeżeli rynek nie będzie się przejmował tym, co się dzieje
w geopolityce. Sesja w Azji jest podzielona, Japonia spada, natomiast widać odporność giełdy w Chin, widać, że stabilizacja na futuresach na giełdę w Hongkongu jest dość wyraźna i tutaj moim zdaniem powinna wystąpić lekka presja na to, żeby Europa rozpoczęła od lekkich minusów, ale co będzie dalej, zobaczymy. Myślę, że wzrosty euro-dolara jednak faworyzują to, żeby lepiej zachowywały się spółki z indeksów giełdowych w Europie. Dlatego moim zdaniem rośnie szansa, że utrzymamy się nad poziomem 15 700 punktów na indeksie DAX. I widzimy także presję na Bitcoina. Bitcoin nie chce spadać. Moim zdaniem, jeżeli ryzyko geopolityczne się rozleje, to jednak Bitcoin zamiast dążyć do wyprzedaży aktywów ryzykownych zareagowałby wzrostami. I taka jest też moja interpretacja, że jakoś nie ma ochoty na kontynuację tendencji spadkowych, a to jest dobra wiadomość i zwiększa prawdopodobieństwo ruchu w górę. I na koniec polskie aktywa. Dzisiaj mamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, ale jak widzimy, nikt nie zakłada, że ma dojść do zmiany polityki, że ma dojść do zmiany stóp procentowych. Natomiast jakie są perspektywy, to jest dla nas niezwykle istotne. I mając na uwadze WIBOR 3-miesięczny i frasy o terminie wyceny w okolicach końcówki tego roku, widzimy, że cały czas w rynku są okolice dwóch obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych na koniec 2023 roku i to jest punkt odniesienia przed dzisiejszą decyzją RPP w sprawie stóp procentowych i zobaczymy także, czy te rentowności polskich papierów spadną poniżej 6%. Od miesiąca trwa konsolidacja na małej zmienności i myślę, że jest to raczej konsolidacja przed wybiciem w dół, czyli na spadki rentowności, na wzrosty cen w oczekiwaniu na zmianę polityki RPP, czyli na obniżki stóp procentowych, ale przede wszystkim w dyskontowaniu globalnych procesów dezinflacyjnych, które także pojawiły się w naszym kraju. Spodziewam się umocnienia krajowej waluty tak względem euro, jak i amerykańskiego dolara, ale przede wszystkim ten amerykański dolar w okolicach 4,26 ma ważny punkt odniesienia i spodziewam się raczej optymizmu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych niż pesymizmu. I to pomimo tego, że to ryzyko geopolityczne mogłoby się tutaj objawić, widać, że te przełożenie wzrostów euro-dolara w automatyczny sposób przekłada się także na presję na polskie aktywa i to właśnie pomimo tego wzrostu ryzyka geopolitycznego. Przed nami fascynująca sesja i wiele naprawdę może się wydarzyć. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia. Na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.